Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście, który, jak już pewnie mam nadzieję, obserwujecie i wiecie, że nazywa się Nieoczywiste. Dzisiaj przewrotnie, bo w podcaście Nieoczywiste mamy dość oczywisty temat, Przede wszystkim bardzo znany, ale postaramy się pokazać różnego rodzaju nieoczywistości, więc zapraszamy do wysłuchania opowieści o... Tamarze Łępickiej. A właściwie Dełępickiej w pewnym momencie. A podpisującej się w pewnym momencie nawet T. Łępicki. Dokładnie. Także to będzie opowieść, którą Was dzisiaj planujemy porwać, zainteresować. Sama dla nas też była interesująca i postaramy się ją przeprowadzić chronologicznie, chociaż od razu muszę powiedzieć, że to będzie bardzo duże wyzwanie i też sama opowieść o Tamarze Łępickiej jest bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ ona jest kreatorką samej siebie. No, mówią, że byłaby świetną influencerką instagramową. Naprawdę by się sprzedała, a nawet na TikToku myślę teraz. Myślę, że i na Instagramie, i na TikToku, i w różnego rodzaju mediach, nowo powstających platformach była osobą, która czuła, co to znaczy budowanie brandu osobistego. Tak jest. Wiedziała, jak kreować wokół siebie zainteresowanie, w tym zainteresowanie i mediów, i bardzo wpływowych osób. Więc mamy nadzieję, że ta historia będzie ciekawa, ale tak jak powiedziałam, ta kreacja jest tak udana i tak przemyślana, że nawet biografom i osobom, które poświęcają bardzo dużo czasu na to, Tak, żeby się trudno zająć jest. jej życiem, ciężko jest Ciężko jest powiedzieć, co było wyłowić, prawdą, prawda? co było fikcją. Dokładnie. Ile w tym wszystkim było uwielbienia dla samej siebie, a ile faktycznie tworzenie własnego wizerunku. Myślę, że nie opowiemy, bo to jest niemożliwe, o całym życiu Tamary, więc wyciągniemy takie różne rzeczy, które nas zainteresowały. No bez Dokładnie. wątpienia jest to jedna z najwybitniejszych polskich malarek. Można ją lubić, można nie. Większości osób chyba podobają się te obrazy. Tak, no one są właśnie w tym nurcie Art Deco, czyli tak przemawiają do odbiorcy, powiedziałabym, tą swoją wymową i też taką trochę unikalnością, bo nie chcemy oczywiście wkraczać tutaj na płaszczyznę analizowania oczywiście. jej sztuki, ale ona podkreślała sama, że starała się znaleźć dla siebie unikalny styl i to jej się na pewno udało. Bo... To jej się na pewno udało, przy czym jeszcze fantastycznie wpasowała się w taką dekadencję trochę, która była charakterystyczna dla międzywojnia, szczególnie tam lata 20, lata 30 i też podkręciła wszystkich taką seksualnością, co bez wątpienia było przełomem. No tutaj mamy i seksualność, i rozwiązły tryb życia. A to jej, i w ogóle jako takie. przejdziemy tak później do tych wszystkich historii. Myślę, że to są takie smaczki, ale generalnie zaczynając w ogóle, chciałam powiedzieć, kiedy się urodziła, ale tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ona się urodziła. Ani do prawda? końca gdzie się urodziła. Dokładnie, bo jedne źródła wskazują, że był to 1898 rok. Z kolei dokumenty z zawarcia związku małżeńskiego wskazywałyby, że jednak było to troszeczkę wcześniej, bo według tej daty urodzenia miałaby lat 17 wychodząc za mąż, a jednak była troszkę starsza. Więc możemy przyjąć, że było to mniej więcej lata 90. Ale Moskwa czy Warszawa? Ona twierdziła, że była Polką, że urodziła się w Polsce. Zresztą wypierała się, w ogóle jakby nie wskazywała na swoje żydowskie pochodzenie, bo ona twierdziła, że jej matka, czyli Malwina Dekler, pochodziła właśnie z polskiej rodziny, no ale różne źródła podają, że była to jednak rodzina typowo mieszczańska, wyznania mojżeszowego. No i tutaj ciekawą postacią w ogóle w tym całym
w tej całej układance, której ona też trochę poświęciła czasu, bo ona budowała właśnie ten swój wizerunek z koronkowo praktycznie utkanych różnych informacji, ale ciekawą postacią oprócz samej tej jej rodziny był brat mamy Tamary, Zygmunt, który był pionierem automobilizmu wtedy w Polsce, znaczy no, na ziemiach w tamtym czasie nie polskich, ale później polskich, lotnictwa, inżynier, wydawca i żołnierz pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. Tak. No, on najprawdopodobniej stracił życie właśnie w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, ale był postacią no, bardzo charakterystyczną i dużo o nim się mówiło i on też się cieszył bardzo dużym takim uznaniem i szacunkiem. Natomiast mama, no właśnie tak jak mówiłyśmy, Żydówka, ale oczywiście nie wiemy tego od Tamary, bo Tamara nie uważała, że to są jej korzenie. A potem w pewnym momencie, jak już uciekała do Stanów Zjednoczonych, to już tam ponoć już mówiła o tym. No ale trochę to... przebąkiwała, tak, bo ona musiała rzeczywiście tego drugiego już wtedy męża namówić na to, żeby się No ale on do też był Stanów węgierskim Zjednoczonych... Żydem, w związku Tak. z czym no nie... Ojciec. Kogo ustaliłyśmy jako ojca? Ja mam Borysa Górwika Górskiego. Tak, bardzo zamożnego... Rosyjskiego tak, Żyda z kolei, tak. prawda? Także też były takie ciekawe spekulacje w tych źródłach, do których dotarłam. Jak to się stało, że Tamara tak dobrze mówiła po polsku? No, bo ona mieszkała w Warszawie na początku swego dzieciństwa i dopiero jako nastoletnia panna przeniosła się do Petersburga do chyba. Petersburga, do Petersburga, tak, do Petersburga, do swojej rodziny, nie do rodziców, tylko do swojej Do rodziny. cioci. Ja sobie do gdzieś cioci, wynotowałam, jak oni się nazywali, ale szczerze mówiąc... Nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia. Znajdę to na pewno później. i o Natomiast tym co powiem. musimy powiedzieć, że pochodziła z bardzo zamożnej rodziny i od samego początku jej życia niczego jej nie brakowało. Tak. Była otoczona miłością, była otoczona bogactwem, była otoczona różnymi zamożnymi i wpływowymi osobami. Chodziła na bale, chodziła na spotkania i w Petersburgu również właśnie u swojej rodziny chadzała na przeróżne wielkie przyjęcia, spotykając bardzo zamożnych i wpływowych ludzi. Również bawiła się w towarzystwie rodziny carskiej. Tak. Ciocia W carskim nazywała siole się... ponoć często bywała. Ciocia nazywa się Stefania Stifter i to była właśnie rodzina Stifterów z Petersburga i ona bardzo często, szczególnie po śmierci ojca, właśnie namawiała mamę, żeby ją wysyłała do tej cioci, bo tam no, atrakcje, właśnie to nocne życie, prawda, w tym okresie Petersburg tętnił tym życiem i No, rodzina carska, wielkie wpływy. No tu musimy jeszcze wspomnieć, że jedną z rzeczy niedopowiedzianych przez Tamarę Łępicką było to, że jej ojciec, ona mówiła o jego śmierci, gdyby ona była małą dziewczynką, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. O czym również Tamara raczej nie wspominała. Tak, ale trzeba mieć na uwadze to, że ona była twórczynią tego swojego życiorysu, więc bardzo dużo rzeczy przekłamywała, dużo modyfikowała, zmieniała i takiej ostatecznej pewności, jak było, myślę, że nie możemy mieć i rzeczywiście taki margines tego bezpieczeństwa powinniśmy sobie zostawiać. Ale ona faktycznie do tej cioci Stefanii bardzo lubiła jeździć, lubiła w ogóle te no, i bale, i spotkania. I też była taka kochliwa i właśnie na Tam jednym... zagięła parol Tak. na pięknego, przystojnego Tadeusza. prawnika, Tak. prawnika, którego mama była siostrzenicą Cypriana Norwida, właśnie. Tak. Kamila Cypriana Norwida. A właściwie bratanicą była. Bratanicą była, to tak. przepraszam. Cypriana Kamila Norwida, także tutaj też fajnie się, no on zresztą pochodził z bardzo dobrej rodziny, bo to i był była bardzo szanowana... przystojnym mężczyzną. Tak, i to jej się chyba też bardzo podobało, bo czytałam właśnie taki wątek, że ona widziała, obserwowała go na różnych balach i widziała, że zawsze był wianuszkiem kobiet otoczony. No i ona sobie myślała, no
skoro on jest otoczony wianuszkiem kobiet, to dla mnie to jest dobry kąsek do... A czytałaś o tej anegdotce, w jaki sposób go zainteresowała sobą? Tak, O tej... opowiedz o tym, bo to jest bardzo fajna historia. No, Myślę, że słuchajcie, część osób zna to, ale warto może powiedzieć tym, które nie Słuchajcie, wiedzą. no jak można, czym można zainteresować mężczyznę? No, Którym jest zainteresowane stado wielu pięknych pań, prawda? wszystkie piękne, wszystkie bogate, wszystkie ze świetnych rodzin. No więc na ile trzeba być kreatywną i taki mieć taki element szaleństwa w sobie, Tak. żeby na wielki bal przyjść boso, przebraną za gęsiareczkę Gęsiareczkę. z 2 żywymi gęsiami. Tak. No i Tadeusz tutaj już nie mógł odpuścić sobie. Znaczy zwróciła absolutnie uwagę wszystkich i No, jego wszystkich. też Jego udało jej się No zwrócić i ten tą zagięty uwagę. Parol poszedł dalej i wyszła za mąż za niego i Tak. właściwie od razu miała córkę Kizet. Bardzo młodo ją Tak. urodziła w tym właśnie... 1916 rok taki Z przychodzi na świat, a oni się chyba w 1915 Tak, pobierają. no bardzo, jakoś bardzo, tak nie... bardzo szybko w każdym razie dziecko przyszło i to było jedyne dziecko. Kizet była jedynym dzieckiem Tamary. No właśnie, i teraz ona w ogóle jest taką postacią, myślę, że o tym, jaką była mamą, to pewnie sobie porozmawiamy później, bo liczę na to, że tutaj powiesz trochę na ten temat. Natomiast ona na początku, bo wydawałoby się, że no, malarka pewnie miała jakieś takie zacięcie, prawda, że musiała malować. Poza taką małą wzmianką dotyczącą babci Stefanii, z którą jeździła i na plaży malowała Do Włoch często jeździły. Jeździła do Włoch, to też podobno było dla niej źródłem inspiracji, bo była Renesansowy zakochana w malarz, renesansie, prawda? Ale też z tą babcią tam malowała kamyczki, jakieś takie drobne rzeczy, ale to są takie rzeczy, które no, każdy No z to nas była- w dzieciństwie słuchaj, robi, prawda? To była piękna, interesująca kobieta, która miała właściwie wszystko, no więc trochę talent miała, ale ona nie musiała go wykorzystywać do tego, żeby... I tego nie robiła na początku, Tego bo nie ona robiła. właśnie No i nie miała tej miłości, jaką zajmowała miała się... Olga Boznańska, o Tak, której rozmawiałaś, tak? tak. Boznańska powiedziała, gdybym nie mogła malować, to umarłabym, Dokładnie, prawda? musiałabym To od przestać żyć. początku, od tego 12 czy 13 roku życia ona malowała. Tak. Natomiast Tamara tego nie robiła. W ogóle. I tutaj to malarstwo dopiero przyszło w pewnym momencie, kiedy ona już wyemigrowała do Paryża. No bo stracili wszystko, stracili majątek, prawda? Dokładnie. I zresztą ten mariaż, bo tak żeby trochę opowiedzieć też o tym jej małżeństwie, ona była z trochę, no nie wiem jak to powiedzieć delikatnie i ładnie, ale ona nie była z takiej szanowanej bardzo rodziny, bo jednak ta różnica między jej rodziną a rodziną Tadeusza była dość znaczna. Aczkolwiek bardzo zamożnej, to musimy podkreślić, bo to było bardzo ważne. No i właśnie oni mieli te pieniądze i no właśnie ten mariaż dobrej pozycji, prawda, społecznej i pieniędzy był I tutaj... też powiedzieć, że to był tak trochę... No, że trochę, mezalians? może dla niego trochę był to mezalians, tak myślę. To znaczy tak to jest opisywane w różnych źródłach, ale czy na pewno, no to też tak do końca nie wiemy, bo tak jak mówiłam, różne tutaj elementy się wkradają w te opowieści. Natomiast może trochę przeskoczę, bo w pewnym momencie małżeństwo nie trwało bardzo długo i oni się rozwiedli, ale to do tego oczywiście dojdziemy. Natomiast była taka opinia, tylko nie wiem, czy tutaj to znajdę, w której właśnie Irena, z którą Tadeusz się ożenił jako drugą swoją żoną. No to już później jak to... Tak, ale właśnie tutaj był taki fakt, ale chyba tego nie znajdę teraz, jak zwykle, który, bo tam jeden z biografów właśnie pisał, że no, Irena była z bardzo dobrej rodziny, pochodziła o bardzo dobrej pozycji, bardzo dobrych korzeniach i naprawdę nie musiała dodawać sobie przyrostka D, żeby podnieść właśnie wartość tego swojego No, na pewno też pochodzenia. charakterologicznie była inna, bo tu musimy powiedzieć o tym, że Tamara była przebojowa, despotyczna, biseksualna.
Tak. Uwielbiająca się bawić. Ona była imprezowiczką, absolutnie. Tak. Była imprezowiczką absolutną. Zabawy no myślę, że takie potrafiące zbulwersować nawet dzisiaj. To były Znaczy z licznymi uciechami cielesnymi. tak, spotkałam się z takim określeniem, Narkotykami że i alkoholem. tak, że ona uważała, że zrobiła wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić, jest w stanie zrobić artysta czy malarz, czyli takie nasze wyobrażenie o pewnej ekscentryczności właśnie takiego twórcy. Czyli ona praktycznie zrealizowała wszystkie takie swoje wyobrażenia o takim ekscentrycznym twórcy, od właśnie seksu z mężczyznami, z kobietami. Zresztą była związana bardzo wiele lat z partnerką Irą. Nie chcę teraz tutaj przekłamać. To ta, która była chyba pierwowzorem tej Rafaeli, tych słynnych Nie, obrazów, bo Rafaela była ulicznicą, prostytutką. Tak. To Czyli myślałam, ona że... była takim jednorazowym kontaktem. Natomiast ona i Rapero, to była Rapero. jej wieloletnia partnerka. Ale chcę właśnie wrócić do tych właśnie, czyli seks z kobietami, z mężczyznami, czasami wieloosobowe składy były podobno w tych orgiach, Powiedzmy nazwijmy orgie, to, tak, prawda? nazwijmy to. Po imieniu. Tak jest bardzo elegancka nazwa. Alkohol. Ona podobno co wieczór też szukała kochanków. To było dla niej ale taką rano siłą wracała napędową. i pracowała. Pracowała, Ale no my właśnie. trochę przeskoczyłyśmy, bo nie powiedzieliśmy Państwu, że przyszła rok 1918, rodzina straciła wszystko, Tadeusz został aresztowany przez czekistów. Podobno. Tak. I Tamara wraz z córką i najbliższą rodziną, w tym swoją siostrą, po prostu uciekli, wyjechali do Paryża przez Danię i tam też jakimiś kontaktami tajemniczymi udało się Tamarze przez jakieś wpływy polityczne ściągnąć do Danii Tadeusza i dopiero wspólnie wyjechali do Paryża, gdzie zamieszkali w małym mieszkaniu, no i standard życia spadł niezwłocznie. To, co niezwykle. I to, co mnie uderzyło, to to, że Tamara wiedziała, że ona musi zacząć zarabiać na ten dom i na swoje życie, bo Tadeusz po tym aresztowaniu ponoć był wrakiem człowieka, był osobą, która nie była zdolna do podjęcia żadnej pracy i żadnej inicjatywy. I wtedy jej siostra podobno. Tak, zainspirowała ją do tego, żeby ona zaczęła malować. Ale jeszcze ta ucieczka z Petersburga, w ogóle przed tą bolszewicką Nagonką tak naprawdę, rewolucją. Ona załatwiała to, bo powiedziałaś, że miała układy. Wyczytałam, że ona się dogadywała z konsulem. Tak. I to dogadywanie się było po prostu fizycznym oddaniem się na jego, dokładnie tak było. na jego prośbę. No i ona potem tylko określiła to, że na szczęście okazał się dżentelmenem i dotrzymał słowa, czyli obiecał, że Tadeusza wyciągnie. Mąż za seks. Tak, zapłaciła swoim ciałem i seksem za to, żeby uratować męża. Także, Właśnie, potem go ściągnęła do Paryża i on nie był w stanie podjąć żadnej pracy zawodowej i ona musiała coś wymyślić. I jej siostra powiedziała, i to mnie rozłożyło całkowicie, bo mnie się zawsze wielki artysta wydawał osobą, która po prostu musi malować, musi pisać, bo to jest spełnienie jakby jego jestestwa. Powołanie takie, prawda? Tak. A siostra powiedziała, słuchaj, no przecież umiesz malować, zacznij malować, może zaczniesz sprzedawać obrazy. Tak. No i tak można powiedzieć, jak się to czyta, to się aż trudno w to uwierzyć. Ale w to uwierzyć, tak. I teraz połączmy to jeszcze z taką innym aspektem, szczególnie z tych początków Tamary i tej pracy właśnie nad rozwojem tej swojej rozpoznawalności i oczywiście malarstwa, że ona malowała portrety, ale nie jakichś tam byle jakich osób. Ona bardzo wybierała sobie w przemyślny sposób osoby, które są znane, wpływowe, które mogą później propagować
informacje o jej no, talencie, jakby podbijać też jej pozycję, no bo jednak jest to coś takiego bardzo znaczącego, że namaluje się właśnie no, kogoś Hrabinę wybitnego. baronową, Dokładnie. królową Włoch, była jej przyjaciółką, ostatnia królowa Włoch. Dokładnie, także to i potem w takich posiadłościach, pałacach, domach inni goście też widzą portrety, więc no, propaguje się i promuje się ten swój dorobek niejako z automatu, prawda? I chciałabym tutaj powiedzieć, bo myślę, że to jest dobry moment, że po wielu, wielu, wielu latach, tuż przed śmiercią tak naprawdę Tamary, spotkała się ona ze swoją prawnuczką Marisą. Marisa jest prezeską teraz Fundacji Tamary Łempickiej, później może też jeszcze chwilę o nich powiemy. I opowiadała tej małej, zachwyconej nią dziewczynce, która w wieku 5-6 lat po raz pierwszy zobaczyła prababcię, do której nie wolno było powiedzieć prababcia ani babcia, bo to była obraza majestatu. Ta jej opowiadała, dlaczego ona zaczęła malować. I podobno stała przy sztaludze, bo do końca życia coś tam malowała, bo już były zupełnie inne rzeczy. I powiedziała jej tak, wiesz, Maris, ja po prostu postanowiłam zacząć malować i postanowiłam, że za każdy sprzedany obraz kupię sobie jedną diamentową bransoletkę. I zacznę malować, jak będzie tu moja pierwsza bransoletka, a skończę, jak ostatnia będzie tu. I właśnie pokazała na odległość Tak. między nadgarstkiem a dołem łokciowym. W związku z czym no, to jest idealne jak gdyby określenie, że wielka artystka, bo nikt nie mówi absolutnie, wielki element historii sztuki, bardzo dużo fantastycznie sportretowanych ludzi i później jej też inne obrazy. Ale Dzisiaj najcenniejsza praktycznie malarka polska, bo jej obrazy są sprzedawane za najwyższe kwoty, jeśli chodzi o kilkadziesiąt milionów dolarów. jeśli chodzi o polską Ale ja sztukę. tak sobie chciałam powiedzieć teraz, że tak często robimy coś w swojej pracy zawodowej i tak czasami nie chcemy się przyznać, że robimy coś ze względów finansowych. A słuchajcie, powstały wielkie dzieła sztuki, których motywacją było zarobienie pieniędzy. W związku z czym to też jest takie przełamywanie tabu i taką... Dla mnie to takie przełamywanie tabu, mówienie o tym, prawda? Tak, bo często mówimy o właśnie takim misyjnym Tak, jakimś o posłannictwie, pasji, prawda? tak, A ten wymiar finansowy gdzieś tam zawsze, przynajmniej w tym naszym pokoleniu, schodził Uznajemy, na że drugi plan. nie wypada, nie... A jednak wypada, no bo to jednak jest taka... Wielkie dzieła powstały dlatego, że trzeba było zarabiać pieniądze. Tak, ale to też jest taka forma, no w pewnym sensie docenienia i znalezienia swojego, no takiej motywacji do tego, żeby działać. I tutaj jej motywacji absolutnie nie brakowało. Okazało się, że ona jest sprawcza, co jest w ogóle niesamowite. Tak. Jedna z najbardziej pożądanych cech wśród ludzi, czyli ta sprawczość, aktywna. Ona nawiązywała relacje i nawiązywała różnego rodzaju kontakty. No, można było to nazwać trochę manipulacją, no, ale ona po prostu wykorzystywała to, że znajdowała się w określonym miejscu, w określonym czasie, z określonymi osobami i po prostu zabiegała wręcz o to, tak jak w przypadku tego włoskiego poety D'Annunzia, prawda? Ona jeździła do niego i pisała do niego listy, on oczywiście do niej też pisał listy, chciała go namalować, to było jej wielkie pragnienie. A on chciał co innego. On chciał co innego, tak. I tutaj się chyba nie zgodzili po prostu. Ale została po nim jej jedna pamiątka. To powiesz za chwilkę, bo tylko chcę powiedzieć, że ona jeździła tam chyba kilkukrotnie, próbując go namalować. To jej się nie udało, a pragnęła tego bardzo, dlatego że on był, no to było jakieś w ogóle bożyszcze kobiet, ten D'Annunzio. I on nawet miał jakąś taką aurę, która wokół niego była i tak był postrzegany, że kobieta no, nabiera wartości dopiero jak jest właśnie no, przez niego zaspokojona, powiedziałabym, tak może elegancko, prawda? Więc no, czy oni mieli romans, czy nie, na pewno był to powód do rozpadu małżeństwa. Już kropla goryczy się przelała z Tadeuszem. Ale ten prezent, powiedz o nim, bo to jest też imponujący. Tak, to było coś niesamowitego, ponieważ Tamara jeździła tak kilkukrotnie właśnie do posiadłości D'Annunzio i ona chciała go namalować.
on chciał ją skonsumować. Ona była przekonana, że najpierw musi być portret, a potem mu się odda. On chciał dokładnie to wszystko w odwrotnej kolejności. Koniec końców ona wyjechała. No i teraz nie pamiętam, czy do Mediolanu, czy do Paryża, gdzieś w każdym razie była w hotelu. I przedportier, lokaj w tym hotelu poinformował ją, że jest wysłannik pana D'Annunzio na dole, w związku z czym ona się ubrała, bo miała wciąż nadzieję na ten portret i dostała od niego prezent, a mianowicie olbrzymi, przepiękny w srebrze pierścień z topazem, który, słuchajcie, od tego 1929-1928 to były takie lata, Tak. do końca swego życia nosiła i nigdy ponoć go nie zdjęła. To był ogromny jakiś taki symbol. Ja to bym nazwała, jak czytałam o niej, to wydaje mi się, że ona była tak zdeterminowana i tak dominująca, że ona nie mogła przejść tego, że nie osiągnęła swego. I to był jakiś taki symbol po Taka prostu. rekompensata jakby, tak? Mhm. Tak to Tak to odebrałam. No właśnie, bo to w ogóle bardzo ciekawa postać i też taką, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, ona się inspirowała w ogóle wizualnie bardzo postacią Marleny Dietrich. Tak. I to też taka silna osobowość i silna kobieta. Wydaje mi się, że ona w ogóle bardzo no jakby zaznaczała to, że ona nie znosi sprzeciwu, że musi być tak, jak ona Tak. sobie wymyśli, tak jak ona chce i ona dążyła, za to trzeba ją naprawdę absolutnie doceniać, że ona dążyła do celu, była zdeterminowana bardzo, to znaczy bardzo wiele potrafiła poświęcić No i dla bardzo tego, żeby... pracowita była, bardzo pracowita. No, tytan pracy, chociaż nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że po części był to wynik, no oczywiście to hulaszcze życie, te wszystkie imprezy i tak dalej, ale kokaina była tam na porządku dziennym i ona też przez to nie była przez Tadeusza za bardzo już później, nie to, że lubiana, bo wiadomo, że był jej mężem, ale chyba zaczęło mu to przeszkadzać po prostu w pewnym momencie, tym bardziej, że ona nad ranem, jak wracała do swojej pracowni, tak to włączała tak. Wagnera podobno na cały regulator to i była jej zaczynała kochana malować. muzyka. No więc nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle by wytrzymał taką presję i taką... Tak, ale słuchaj, jej ta determinacja i osobowość była taka, że jeżeli on postanowił się z nią rozwieść, mimo tego, jaki ona tryb życia prowadziła, to wtedy ona postanowiła szaleńczo o niego walczyć. Tak. I wpadła w histerię, depresję i w ogóle nie mogła sobie z tym poradzić. 3 razy podobno nawet do Polski chyba jeździła, zanim on Żeby, wyjechał. żeby go zobaczyć tę przejednać. Lafiryndę. Tak. Irenę zresztą, Irenę tak. zresztą. Ale to też pokazuje, że taki pies ogrodnika trochę, No tak, prawda? No tak. więc gdzieś tam zanim faktycznie próbowała go przekonać, no ale on się szczęśliwie z tą Ireną związał i już nie było tego odwrotu. No, więc pojawił się na horyzoncie, no musiał się w pewnym momencie pojawić kolejny mąż i o nim za chwilkę powiemy, bo tutaj mi się wyświetlił i właśnie nie pamiętam, w którym to było momencie, ale to pewnie ty będziesz wiedziała, bo myślę, że to było jak oni jeszcze byli w Paryżu i ona była związana z Tadeuszem, czyli zanim przejdziemy do tych kolejnych jej miłosnych chyba zmian, to warto powiedzieć o tym jednym z najsłynniejszych obrazów, czyli jak ona jest w tym zielonym Bugatti. No, to jest chyba ten okres, kiedy ona jest w Paryżu, tak mi się wydaje. Tak, w Paryżu. W każdym razie doczytałam, że no oczywiście jedni mówią, że to jest jej autoportret, No tak. chociaż ona w ogóle nie miała zielonego Bugatti, tylko jeździła podobno żółtym Citroenem. Natomiast inni mówią, że to jest portret siostry jej, że to wcale nie jest ona sportretowana w tym samochodzie, więc to też jest ciekawe, ale gdzie trafia ten obraz w pierwszej kolejności? Na okładkę czasopisma, więc ona naprawdę, no ja ją podziwiam z punktu widzenia marketingowego, tak. dokładnie. Ona naprawdę kształtowała i bardzo, bardzo precyzyjnie jakby dbała o to, żeby ten swój wizerunek w każdym calu nie tylko budować, ale też promować, więc to było bardzo ciekawe. Bo z tego, co pamiętam, to był jakiś magazyn mody chyba, czy taka gazeta wydawana tam, nie wiem, co miesiąc dla kobiet w Niemczech. Die Dame, która dokładnie, właśnie drukowała jej wszystkie
drukowała na pierwszych stronach jej bardzo wiele różnych obrazów, w związku z czym można powiedzieć, że te obrazy szły pod strzechy. I w ten sposób on fantastycznie to się promowała sztuka i promowała się Łempicka. Była ona sobie w pewnym momencie naprawdę bardzo znaną i bardzo wpływową. No szkoda, i teraz tak, szalała dziewczyna, malowała, była pracowita, rozwiodła się z mężem, próbowała od niego zawalczyć, bo bardzo jej się nie podobało to, że to on postanowił od niej odejść. Natomiast jeżeli chodzi o córkę, tę Kizet, to tak, bardzo często ją portretowała, bo na początku szczególnie nie miała za bardzo modelek. Natomiast Kizet później wspominała, że to były straszne chwile dla niej, ponieważ to był właśnie jedyny moment, w którym ona miała kontakt z matką, bo umówmy się, że matką taką najlepszą nie była. Kizet opisywała na przykład, że miała taką zabawę Tamara, że chodząc na przykład po ulicach, robiła jej takie quizy, przechodziły koło wystawy, mijały tę wystawę, a Tamara mówiła, powiedz mi co tam było, no i wymieniała szczegóły. Okazało się zawsze, że Tamara więcej zapamiętywała niż Kizet z tych szczegółów i zawsze dostawała jak gdyby córka taką szpilę. No, prawda jest taka, że skończyła Stanford i ukończyła uczelnię, i ukończyła Oxford, w związku z czym na pewno była Stymulacja świetnie. była, tak. Stymulacja była, natomiast matka była bardzo taką wymagającą i nie mającą dla niej zbytnio czasu. No i dobrze, no może, bo tak będziemy Tak, bo opowiadać. wiesz, Właśnie. to jest dla mnie ciekawe, bo ja z kolei patrząc sobie na różnego rodzaju materiały na temat Tamary Łempickiej, bardzo mało znalazłam, znaczy w tych akurat, które ja czytałam, wzmianek na temat córki, więc to też daje do myślenia, że opisując jej biografię, czy jakby poświęcając czas na to, żeby opisać, jak ona żyła i jakie koleje losu przechodziła, no faktycznie to dziecko jednak nie zajmowało znaczącego miejsca w jej życiu takim Nie, codziennym. aczkolwiek uważa się, tutaj zrobię też taki cytat z książki, który mogę naprawdę polecić, za chwilę może na końcu, że Kizet i Tamara były mimowolnymi widzami dramatu, który rozgrywał się między nimi przez 15 lat, to już później jak były w Stanach Zjednoczonych, który przypominał tango pełne miłości i nienawiści. Te kobiety były od siebie uzależnione. Tamara robiła wszystko, żeby jakby opanować życie Kizet. Kizet była jej najwierniejszą archiwistką, sekretarką, księgową. Jak już były w Stanach Zjednoczonych po śmierci barona, drugiego męża, była jej najwierniejszą jakby taką towarzyszką. Podporządkowała całe swoje życie matce, była na każde jej wezwanie. W momencie, gdy umierał jej mąż Kizet, na raka płuc, to Tamara do niej non-stop wydzwaniała, każąc jej przyjeżdżać do siebie i w ogóle nie akceptując tego, że Kizet chciała opiekować się swoim mężem. A ta mimo wszystko ją uwielbiała, okrutne, tak. W momencie, gdy widywała swoje wnuczki, bo miała 2 wnuczki, to mówiła do niej dziewczyny, nie pozwalała się nazywać babcią, bo to była rzecz w ogóle karygodna dla niej. I jedynie je strofowała tak naprawdę i ubierała. Najważniejszą dla niej rzeczą było to, żeby je ładnie ubrać. Natomiast też za wszelką cenę próbowała przejąć nad nimi życie. Może później, jeżeli zdążymy, to opowiem wam fantastyczną anegdotkę na temat ślubu jednej wnuczki i tego, co odwaliła tak naprawdę Tamara na złość narzeczonemu wnuczki. To ja nas trochę sprowadzę Właśnie. teraz na tory drugiego małżeństwa, bo to drugie małżeństwo przenosi ją do Stanów Zjednoczonych, chociaż to jest oczywiście Żyd z Węgier, czy no z tego obszaru Austro-Węgier w tamtym czasie jeszcze. I baron Kufner, więc ona
tym razem sięga po tytuł, czyli zostaje baronową Kufner. No, a potem mówi o niej baronowa z pędzlem, nie? Tak, Ale to już tak. po No wojnie. ale to jest dla niej też taka sytuacja, bo tutaj wspomniałaś, że no, oni jakby przeprowadzają się, przenoszą się do Stanów Zjednoczonych. Ona była taką inicjatorką, bo już doświadczona była wcześniej różnego rodzaju właśnie sytuacjami, więc trochę potrafiła rozpoznać te sygnały po tej zawierusze wcześniejszej bolszewickiej, prawda? I czuła, że coś tutaj się już niedobrego dzieje i ona namówiła go do tego, żeby on spieniężył większość swojego majątku. No trochę w złej kolejności podobno zaczął spieniężać. Te najcenniejsze zostawił na koniec, już nie zdążył z tym majątkiem No, ale sobie dużo poradzić, zabrał, ale dużo. rzeczywiście z tym całym majątkiem oni się przenoszą do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. No i w Los Angeles ona próbuje zaistnieć jako baronowa z pędzlem, jest tak określana, Tak, prawda? na początku jeszcze maluje, przyjaźni się, pokazuje się z reżyserami i aktorkami, ale potem już powoli ten styl art deco przemija i ona już tutaj za bardzo traci jak gdyby zainteresowanie, ale słuchajcie, co jest ważne, ona ucieka przed II wojną światową, czy ucieka hitlerowcami Tak. do Niemiec, a córkę ze swoją ciotką w tym czasie wysyła do Polski. Więc ona w lutym bodajże 1939 roku wyruszyła w podróż z baronem i w tym czasie wysłała Kizet ze swoją właśnie ciotką czy siostrą, już tego nie pamiętam, do Polski. I 31 sierpnia Kizet z ciotką miały zaplanowany powrót do Paryża. I wojna spotkała je w samochodzie jadąc w kierunku Paryża. Im się udało do tego Paryża dotrzeć i dopiero w około 1942 roku przez punkt taki przerzutu w Portugalii Tamara ściągnęła córkę do Europy. Czyli zostawiła swoje dziecko, będące potomkami żydowskiej matki. No tak, z takimi korzeniami Słuchajcie, żydowskimi. Przy czym pojechała do Los Angeles i tam w Hollywood balowała. Myślała o tej Kizet, żeby iść o to, w końcu ją ściągnęła. Ale to jest historia dla mnie. Dobrze, że myślała chociaż. No. No myślała, ale to gdzieś w 1942 roku chyba dopiero ta Kizet. I Kizet mimo przyjechała, zaczęła studiować na Stanford i znalazła męża geologa. I ułożyła sobie w miarę przyzwoite życie. No i całe szczęście. Natomiast jeśli Ale chodzi o... wyobrażasz sobie to? Nie, To jest niewyobrażalne. znaczy to jest dla mnie niewyobrażalne i muszę powiedzieć, że pomimo tego, że ona jest bardzo ciekawą osobą, no i dorobek może wzbudzać oczywiście podziw i być oceniany jako naprawdę i liczny i ona była bardzo pracowita i tutaj dużo o niej opowiedziałyśmy, ale czytając o niej, chyba mniej ją lubię niż jak zaczęłam o niej Powiem czytać. szczerze, że ja też i tak jak wszyscy do tej pory nasi bohaterowie wzbudzali we mnie ogromną sympatię, tak faktycznie mam dokładnie te same. Tak, tak. Dokładnie. Ja wam coś jeszcze powiem, przepraszam, ale ja muszę to powiedzieć. Także ona raczej taką kontrowersyjną jest postacią, ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, ale chciałam wam tylko powiedzieć słuchajcie, jedną rzecz, bo to jest, tak króciutko powiem. Wnuczka, jedna z wnuczek Tamary otrzymała propozycję małżeństwa. Przy czym Tamara się strasznie zdenerwowała, że narzeczony najpierw nie poprosił jej i nie zapytał jej o zdanie. W związku z czym doszło do zorganizowania ślubu i wesela. Wesele miało być zorganizowane w mieszkaniu Kizet, czyli matki panny młodej. I na stołach było wystawione srebro rodzinne, pochodzące faktycznie z rodziny przywiezione jeszcze z Europy. Rano tego dnia pojawili się pod mieszkaniem właśnie Kizet kustosz i dyrektor miejscowego muzeum, bo to było w Houston, z informacją, że srebra Tamara wszystkie sprzedała pod warunkiem odebrania ich w tym dniu. I zdjęli ze stołu całą srebrną zastawę i Kizet, czyli matka narzeczonej, na 2 czy 3 godziny przed przyjęciem weselnym musiała dzwonić do firmy cateringowej, żeby otrzymać jakiekolwiek inną zastawę. I to była zemsta Tamary za to, że nie zapytano ją
to, czy jej wnuczka może wyjść za mąż no później. Zresztą okazało się, że bardzo szczęśliwe małżeństwo było. Tak. Ale to była taka postać, więc mnie też, powiem szczerze, nie jakoś tak... Tak, apodyktyczna, taka trochę, bezwzględna po No, prostu. bezwzględna była, Skoncentrowana bezwzględna. absolutnie na sobie. I tutaj też jeszcze trochę poszperałam w takich zakamarkach i cyfrowych archiwach gazet z Los Angeles. No i wzmianek wielu nie znalazłam na jej temat, natomiast ona była autorką kampanii reklamowej. Ona reklamowała swoją wystawę, oczywiście za pieniądze barona Kufnera. Zresztą tu jest opisywana jako polska baronesa Kufner, która przybyła do Ameryki, gdzie można podziwiać jej pracę w Chicago, Los Angeles i San Francisco. I ona umieściła kampanię, bo to w kilku gazetach ukazał się właśnie taki anons na jej temat razem ze zdjęciem. Więc no, nie udało jej się powtórzyć tak naprawdę tego sukcesu, który... Nie, bo styl się zmienił. Tak, Tak, no, inny to też kontynent. właśnie to, co powiedziałaś wcześniej, że zmieniła się absolutnie też no, jakby potrzeba i to takie podejście do sztuki, już to Art Deco troszkę odeszło. Ona próbowała nawet się gdzieś tam odnaleźć w takiej nowoczesnej bardziej... Tak, szpachlarstwie. ale to w trochę ogóle tak. jakoś nie wyszło. Natomiast myślę, bo tych wątków jest bardzo, bardzo wiele, a myślę, że czas nam się kończy, a tam jeszcze są klasztory, zakonnice, różne, depresje, proszę Państwa, to różne głębokie historie. depresje. Mieszkanie w Cuernavaca, czyli pod wulkanem, fantastyczna przyjaźń z młodym rzeźbiarzem. No właśnie, bo ona po śmierci barona Kufnera, bo on umiera wcześniej od niej, przenosi się do Meksyku. Znaczy tak? najpierw do Houston, do córki, czy tam gdzie mieszkała córka, 15 lat tam mieszkała i 2 lata przed śmiercią, 2 czy 3 lata przed śmiercią przeniosła się właśnie do Meksyku, do miejscowości Cuernavaca i tam zamieszkała. To było miejsce, w którym przyjeżdżało mnóstwo celebrytów, bardzo bogatych ludzi, przepiękny dom tam miała, tam poznała właśnie swoją prawnuczkę i tam się zaprzyjaźniła z rzeźbiarzem Wiktor Contrerar, któremu tak naprawdę sprzedała też trochę z zemsty swój dom, bo tak pomyślała sobie, że nie zostawi go swoim wnuczkom, prawnuczce, ani Kizet, która opiekowała się chorym mężem zamiast matką. W związku z czym naprawdę, a mężczyzna był dużo młodszy, ponoć bardzo piękny, no bardzo kontrowersyjna postać. Mogę Państwu polecić tę książkę, właśnie Projekt Artystka. To jest zebrane są tu właśnie opowieści Kizet, czyli właśnie córki Tamary. Dużo takich właśnie smaczków i bardzo ciekawych opowieści. Ja bym ten nasz podcast nazwała właśnie Baronowa z pędzlem, bo powiem szczerze, ja też nie polubiłam tej postaci. Chociaż nie można tutaj nie wspomnieć, że jej obrazy no, trafiły do bardzo wielu, absolutnie. również prywatnych kolekcji. Mogłabym mieć. Tak, jest na pewno w posiadaniu, znaczy no, tak jak ja tutaj znalazłam Jacka Nicholsona, Barbara On Streisand. podobno jest jednym z największych jej fanów, Jack Tak, Nicholson. Tak. no i do takiego odświeżenia trochę też jej wizerunku i jej postaci przyczyniła się Madonna, która kręcąc właśnie ten teledysk Vogue w latach 90. właśnie sięgnęła do tej stylistyki i Czy promowała kobiety, na pewno. Absolutnie. Wyzwolenie takie seksualne, w ogóle seksualność, no na pewno była, no, ale ale też taką bardzo swobodę, kontrowersyjna. samostanowienie, prawda, jakąś taką sprawczość i utrzymywanie, czyli poleganie na sobie. No ale dużo też takich ciemnych, mrocznych jakichś klimatów, które rozpoznałyśmy. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani dalszym zgłębianiem jej losów, nie ręczę, że się tego podejmiemy. Może. Bo rzeczywiście no, mało udało nam się powiedzieć, bo postać No bo jest jest bardzo niesamowicie barwna, przepełniona tak. wieloma niuansami. Ale dajcie znać i oczywiście lajkujcie i subskrybujcie. Bardzo o to prosimy, to jest dla nas ważne i będzie nam bardzo, bardzo miło. Za dzisiaj dziękujemy.